Dzień dobry, witamy serdecznie. Ruszamy właśnie do Chorwacji, z czego bardzo się cieszymy. Tak, 12 godzin trasy przed nami, 1300 km. Ruszamy z brzegu, brzeg opolski, między Opolem a Wrocławiem, taka miejscowość, jeżeli nie wiecie. Tak, także zobaczymy, jak ta trasa przebiegnie. Za chwilę Wam pokażę mapę. 12 godzin pokazuję w tej chwili, ale wiadomo, że jakieś korki będą, że postoje. Miejmy nadzieję, że wszystko będzie ok. Wystartowaliśmy o godzinie 9:30, 21:30 na miejscu. Noclegu jeszcze nie mamy żadnego zaplanowanego. Zobaczymy, jak się uda. Będziemy szukać po drodze. Wszystko na spontanie. Na lejcie się zabraliśmy, co prawda wstaliśmy o 6 rano, ale wiecie, to tam, to siamto i tak zeszło nam. Jeszcze gdzieś byliśmy, więc no. Ale jedziemy. Także cieszymy się bardzo. Rodzinka 4+1, Flux Chorwacji. Zaczynamy. Wiecie co, jesteśmy tak załadowani, jakbyśmy jechali 4 osoby, a nie 2. Naprawdę, bagażnik na full, no bo rowery bierzemy elektryczne, więc one zajmują praktycznie cały bagażnik. Później może Wam pokażemy na postoju, jak wyglądamy. W środku też obładowani totalnie. Nie braliśmy żadnej kurtki, mam tylko katanę jedynie, a żadnej kurtki nie wzięliśmy, ponieważ ma być pięknie, słonecznie, ani jednego dnia deszczu, więc się cieszymy. Nawet 32 stopnie zapowiadają, także no. I chcemy pojechać w zupełnie nowe miejsce, więc wszystko się okaże, ale oczywiście makartka też będzie, tak. Także będą ciekawe vlogi. Koniecznie zostańcie. Aha, wykupiliśmy już sobie winiety elektronicznie na Czechy. Zapłaciliśmy 400 koron za jeden dzień. Może pokażę teraz, jak to wygląda. Zobaczcie sami. Tak, nam się nie opłaca na dłużej. Wy jedziecie z Polski i wracacie do Polski, a my będziemy wracać do Niemiec, więc potem Słowenia, Austria, Niemcy. Tak. Także no już przez Czechy nie będziemy wracać. Za 600 Tym razem- metrów O, na rondzie zjeżdżamy. trzeci zjazd. Tym razem wystartowaliśmy właśnie z Polski. Spędziliśmy to 2 dni, byliśmy u mojej mamy na pysznych gołąbkach, tak? Nakarmiła nas w sumie 2 dni, jedliśmy pod rząd gołąbki. Także cieszymy się, kochana mamusiu, rozpieszczasz nas. Bardzo lubimy gołąbki, jedziemy, bądźcie z nami, będzie fajnie, ciekawie. Pokażemy oczywiście, jak dalej tam będziemy wszystko, wiecie. Winiety kupimy, bo nie mamy na Austrię i Słowenię. Więc... Zjedź z ronda. A jedziemy jakim samochodem, Piotrek? Bo widzowie są ciekawi. Volkswagen Passat z 2020 roku, diesel. Tak, 2020 rok, więc no 5-letnie auto, fajnie, bo jest w automacie, prawda? I tobie komfortowo się jedzie. Tak, Nie bardzo musisz się fajnie. skupiać na skrzyni biegów. Aktywny tempomat. O, ty to lubisz właśnie. Tak. I jesteśmy mega ciekawi, ile spali ten samochód. Jak to tam było we Włoszech? Powiedz. Jak jechaliśmy do Mediolanu, wiecie, to nam tak mało samochód spalił, pomimo że jechaliśmy, wiecie, tą trasą w Niemczech i tam Piotrek cisnął, no, 160, 180, a tutaj musimy uważać na prędkość, no bo jest ograniczenie 140, a miejscami 110. Jest odcinkowy pomiar prędkości, już mandat dostaliśmy. Więc staramy się przestrzegać. Piotrek się stara, ale ja też tak, wiecie, zaglądam na te znaki i mu podpowiadam. Więc jak to było z tymi Włochami? Jak jechaliśmy i wróciliśmy, to ile nam spalił? No, jechaliśmy Turanem dieselkiem ze zwykłą skrzynią biegów, to spalił nam 4,5 litra, także bardzo, bardzo fajnie. A ten pokazuje koło 5, nie? Tak, no zobaczymy, jak to wyjdzie na takiej trasie już, jak będziemy jechać na normalnie 120-130. No bo jednak jechaliśmy z Niemiec trochę szybciej do Polski. Tak. No, Na w chwilę Polsce. obecną nam pokazuje, że mamy paliwa na 1250 km. To powinno nam do Makarskiej starczyć. Tak. Prawie, że. No ciekawe, jakie paliwo, ile kosztuje w Chorwacji. Wszystko się okaże, wszystko będzie we vlogach, także bądźcie z nami. Jeżeli nie zostawiliście jeszcze suba, to oczywiście zasubskrybujcie. Fajne vlogi będą z Chorwacji. Like też pod tym filmem, żeby, wiecie, większy zasięg był. No i komentarz oczywiście napiszcie, co myślicie. Może jakieś pozdrowienia chcecie? To jeszcze zdążymy Wam nagrać. Chociaż ten odcinek wyjdzie, myślę, troszkę później, ale mimo wszystko piszcie. Na chwilę obecną pokazuje, że spalanie 5,3. To całkiem rozsądnie. Fajnie, fajnie. Jakby tak do 5 się zmieścił, to będzie mega.
Tak, bo pewnie niedużo. Tu jest fajnie, bo jest 7-biegowa skrzynia biegów automatyczna. Zmienił trasę? No coś tak zabrzmiało. 21:30. 7-biegowa skrzynia, tak? Tak, Pokazuje. DSG. No a no tak jak mówiłem wcześniej, zbiornik pokazuje, że 1250 km. No to To ładnie. do samego celu praktycznie. Jakby tak dalej palił. I to jest duży samochód, bo to jest kombi. Tak, bardzo pojemny. No Passat to jest chyba taki jeden z najlepszych aut. W ogóle ma taką Volkswagena. prezencję, prawda? Tak, Tak śmiga, tak trzyma się drogi. Ty jechałeś w Niemczech nawet 180 i w ogóle nie czuliśmy tej prędkości. tak, no bardzo, bardzo fajnie się go prowadzi. I w ogóle przyjemnie się jeździ, także bardzo dobrze w zakrętach się trzyma i pakowny jest w miarę, wewnątrz jest cicho, nie jest tak głośno przy dużych prędkościach. Jak to w innych autach jest. Dużo nam się zmieściło towaru. Ciuchów też. Samo to, że mamy rowery w bagażniku, a nie musimy taki ekstra bagażnik na dach czy Właśnie. na hak holowniczy montować. Zależy wszystko, jaką będziemy mieli miejscówkę, czy będziemy mieć jakiś domek może, czy apartament w takim budynku. Wolelibyśmy coś takiego z werandą właśnie, żeby te rowery mogły stać sobie na werandzie. Jak nie, no to będą w bagażniku. Ma być nawet 32 stopnie, więc pogoda zapowiada się po prostu mega wymarzona na Chorwację. Popływamy, poopalamy się, chociaż my tak opalać się, wiecie, tak średnio. Będziecie pewnie pisać, biali jesteście. No bo póki co to jeszcze jesteśmy biali, ale trochę może tego kolorku złapiemy. To było niezłe. Ale się działo. Gościu miał hamowanie, Bo aż się mu awaryjne się włączyły. Zorientował się, że zjazd Że nie ten przejedzie. zjazd. No. Grubo. Takie ryzykowne. Wygodnie ci jest? Ty masz jakiś masażer? Tak, mam masażer. Masz także masażer, a ja nigdy bardzo nie fajnie. mam. Jestem z tego zadowolony, bo co już sobie włączam na trasie. Możesz się wymasować. Tak. To czyli mniej roboty mam. Nie, ja cię wymasuję wieczorem, jak już będziemy na miejscu. O, jak widzicie, używamy Android Auto. Bardzo fajnie aplikacja działa. Jest też oryginalna nawigacja, ale jakoś już się przyzwyczaiłem do tego Android Auto i jeżdżę na tą nawigację. Także Google się postarał, oby nie było płatne. No tak. I tak od razu korzystając z okazji, chciałem jeszcze porównać tak z tym Turanem, co żeśmy mieli we Włoszech, że oba auta mi się bardzo podobają. Fakt, że tam jest zwykła skrzynia biegów w tym Turanie, ale mimo to ma aktywny tempomat i to też fajnie wszystko chodziło. Na pewno tam jest w środku więcej takiej jakby przestrzeni, taka świadomość, że jest ten dach trochę wyżej i to inaczej człowiek odczuwa, ale za to wydaje mi się, że na szerokość bagażnik jest mniejszy w Turanie, że tutaj na długość jest mniejszy, że w Passacie jest dłuższy ten bagażnik, a w Turanie za to jest do góry więcej miejsca. To takie porównanie, ale jakbym miał polecić, to i Turana bym polecił i Passata, także no i Golf 8 kombi też jest super na wyjazd. Możecie obejrzeć odcinki wcześniejsze, gdzie byliśmy właśnie Golfem 8 wariantem i naprawdę też się spisał we 4 osoby z pieskiem, no a teraz testujemy Passata. I know it's bad, but I can't help myself. When I feel sad, I escape from my sense. Lately music's been my reminiscence. That's when I listen. I know it's bad that I can't help myself. When I get mad, I set fire to the hell. The only way to keep it at a distance. That's when I listen. Zatrzymamy się w Lidlu na małych zakupach. O, przy okazji spójrzcie, ile Za 600 paliwo metrów. kosztuje Na rondzie na szalu. drugi O, jaki piękny zamek. Piotrek przestawia aplikację na Czechy i idziemy na zakupy. Tak chodzimy po sklepie i sobie skojarzyłam, że wzięłam Nescafe Gold, ale powiem wam, że coś nie mogę jej pić. Jakoś mi nie smakuje. Piotrek też mówi, że coś ostatnio jakaś taka, nie taka jest. Chyba będę musiała czarną kupić po prostu i mielić. Mam młynek. A, sezamki. Też chcę. 2 weź. Lubię. Mamy na razie jakieś rogale i bułeczki. Jak byłam mała, to uwielbiałam te lentylki. Jeszcze wam pokażę nasz prowiant. Już tutaj bałagan się zrobił, bo jedliśmy.
teraz dorzuciłam, ale sporo mamy tego musli, takich w sumie 6 mamy różnych. Orzeszki widzieliście, banany, już tu zjedzony, właśnie muszę wyrzucić skórkę. Croissanty, no full, zapas totalny. I tak, wjechaliśmy do Austrii, jest przed godziną 14, czyli niecałe 2 godziny. Jechaliśmy przez Czechy, Za 800 mieliśmy 2 postoje, jeden taki chwilę pospacerować, a drugi w Lidlu, jak widzieliście przed chwilką. I przewidywany czas 22, ale wiecie jak to z nami bywa, mamy w tej chwili Makarską ustawioną. W zeszłym roku jechaliśmy do Makarskiej i trafiliśmy do Puli, więc zobaczymy gdzie tym razem trafimy. Wykupiliśmy winietę na Austrię na 10 dni. Kosztowała 12,40 €. Można też kupić na jeden dzień, ale to 9 € z czymś. My będziemy wracać w poniedziałek i dokładnie o 23:59 tego dnia mija nam 10 dni, więc się mieścimy w tym ograniczeniu czasowym. Fajnie w drodze powrotnej wracamy na Niemcy, także będziemy jeszcze dodatkowo opłacać tunele, ale to już sobie chyba zapłacimy na bramkach po prostu. A teraz nie musimy się martwić, jeszcze Słowenia tylko nam zostanie, bo tam też winiety trzeba wykupić i w Chorwacji już się płaci na bramkach. Moja mama pisze, czy zjedliśmy jakiś dobry obiadek w Czechach. Ja odpisałam, że nie, że bułki kupiliśmy w Lidlu, a w Czechach takie dobre obiady są. Tak, to się zgadza, tylko jeżeli byśmy mieli jeść tak, wiecie, w trasie, zatrzymywać się, czekać na ten posiłek i tak dalej, to trasa nieco by się nam wydłużyła, nieco w cudzysłowie, bo bardzo dużo nawet, więc rezygnujemy z takich atrakcji. Wolimy już w Chorwacji zjeść coś dobrego. Mam smaka na blitwę, mam nadzieję, że będą ziemniaczki z blitwą. I feel alive. The music is the reason. I tak sobie jedziemy w Słowenii autostradą, rozmawiamy, że zwróćcie uwagę, praktycznie samochodów nie ma. O, tak to się prezentuje. Pusto. Pusto. Wyprzedzili nas, pojechali 140, a my jedziemy 130, no bo tutaj jest ograniczenie do 130 km na godzinę, więc stosownie do tego się zachowujemy, tak? Tak, dokładnie. O, teraz 110. Co ciekawe, w Austrii tam taki bardzo duży odcinek remontują. To ciężko powiedzieć, co to będzie w lipcu i sierpniu, jakie tam korki będą. Właśnie, tam będzie się działo. A granicę austriacko-słoweńską przejechaliśmy bez zatrzymywania się, a jeżeli chcecie w drodze powrotnej z Chorwacji, czyli Słowenia, Austria, to już Tak, już koreczek stali. był. O, coś się stało. A winietki tym razem kupiliśmy online. Szybko po drodze zakupiłam, już na Austrię Wam pokazałam, teraz może Wam pokażę na Słowenię jeszcze jak to wygląda cenowo. Na 30 dni kupiliśmy, ponieważ jest tylko na 7, a my będziemy w sumie 10 dni, więc nie opłaca nam się. A objeżdżać autostrady też nam się nie chciało, chociaż to taki mikrokawałek jest, bo to 70 km chyba. Ale tak mówimy, że pewnie sobie przyjedziemy do Słowenii jeszcze w czerwcu. Jeszcze pewnie przyjedziemy. Pogoda dopisuje 27-30, także jesteśmy zadowoleni. Oby się tak utrzymała pogoda nam i dopisała. Trzymajcie kciuki. Ale po drodze już żeśmy dużo polskich aut spotkali, które widać Jadą. mkną do Chorwacji. Kampery z przyczepami kempingowymi. Także pozdrawiamy wszystkich Polaków będących, jadących do Chorwacji. A granica już Granica. jest. Dobrze. No to Czyli szybko godzina, tak. no kawałek. Dochodzi w 5:45 i już będziemy przyjeżdżać. O, zobaczcie, w przeciwną stronę. Stoją. Jest. Mały korek, ale jest. My przejechaliśmy swobodnie. Tak, to tutaj zawsze auta stały. Ten... W sezonie to tu No. się dzieje. Także Chorwacja przed sezonem jak najbardziej. I jesteśmy w Chorwacji, proszę Państwa. Żywej duszy na granicy nie było, nic. Zero policji, zero kontroli, nikogo. Zaskoczyło nas to troszkę. Dobra, Piotr, 130 możesz jechać. Tak to wygląda. No to teraz ciśniemy. Zobaczymy, zastanawiamy się, chyba zjedziemy do Seń i tam sobie poszukamy noclegu. Tak, żeby po prostu rano ruszyć i szukać w ciemno na Rivierze Makarskiej. No jak wszystko się okaże. Zobaczymy jak zmęczenie i tak dalej.
Ale szybko jesteśmy w Chorwacji. Tak, a czujesz, już jesteśmy w Chorwacji? O, super, Jesteśmy, inaczej. no. Cieszę się bardzo. Już tęskniłam za Chorwacją. I brameczki. Zaczyna się. Opłaty pierwsze. W drodze powrotnej podsumujemy Wam wszystkie koszty. Myślę, że tak będzie najlepiej. Tutaj też oczywiście w tym filmie pokazujemy, więc jak chcecie sobie sami policzyć, to O, Proszę ty też bardzo, będą chyba... piszcie, ile kosztuje taka droga do Chorwacji z Polski. O, przed nami jadą Państwo na motocyklu z Oławy. O, to praktycznie sąsiedzi. Pozdrawiamy serdecznie, może kiedyś obejrzycie ten filmik. Makarska, Brela, Baśka, woda, Trogir, piękno odkryjemy Chorwacji, podróże to nasza pasja. Tak, Podgora, tu Czepy, Zadar, Dubrownik albo dużo bliżej Sejm też jest ładne, może na Biokowo się wybierzemy. Znowu Swet i Jurę zdobędziemy, let's go. Każdy dzień wam pokażemy na YouTube. Ciepłe turkusowe morze, wspólne zabawy na plaży, szalony czas, radość w sercu, wspomnienia na całe życie. Rodzinne vlogi, które dzielą się tym wszystkim. Rodzinka 4+1. Zapraszamy was do naszego świata, na wspaniałą przygodę tego lata. O tak. Każdy dzień pełen radości, uśmiechu, humoru. Janusz i Grażynka też jadą. Będzie wesoło, przygoda nasza w Chorwacji. Razem bądźmy w drodze, rodzinka 4+1. Popłyniemy szlakiem słonecznych dni. Omisz, Primoszten, Romajna, Drażnice, a może Wolice. Odkryjemy ten malowniczo położony kraj i pokażemy naszymi oczami bez siebie. Schumacher, warum Sonne? Und Temperatur hoch. Ja. Ja. Okej. Okay. A więc, proszę Państwa, zaryzykowaliśmy i jesteśmy w Seń. W ciemno znaleźliśmy takie lokum, popatrzcie. Przejdziemy się. Tutaj nasze rzeczy już są. O, mikrofala jest. Z panią byliśmy wcześniej. Łazienka. Chodź, Piotrek, idziemy, pokażemy punkt kulminacyjny. Tu oczywiście sypialka, stolik. Jeszcze jedno łóżko jest, także ktoś może przyjechać. I tada! Coś pięknego. Widok przecudny. Rano się obudzimy z takim oto widokiem. Pięknie, po prostu pięknie. Jeżeli Was ciekawi, ile kosztuje, to zdradzę, że 50 euro noc. Ja myślę, że cena spoko. Płacimy tutaj głównie za widok, wiadomo. Niżej było za 45 Tak. na parterze. Ale warto tutaj, bo macie kawałeczek wszędzie. Tak, blisko. W dół schodzicie, jesteście w centrum właściwie praktycznie. Jeżeli nie widzieliście odcinków naszych Seń, to serdecznie zapraszamy. Powiem tylko, że jest mega gorąco, chyba 30 stopni. Jeżeli nie widzieliście odcinków Seń, to zapraszamy serdecznie. Mamy kilka na kanale, może podlinkuję. Myślę, że spędzimy sobie wieczór tutaj na balkoniku. Zjemy coś dobrego, odpoczniemy i jutro ruszamy dalej. Trąbią, cieszą się. Ktoś wchodzi w nowy etap życia. Słonko zachodzi, szykujemy kolację. Chciałam powiedzieć, że kupiłam taki camembert. Jestem bardzo ciekawa, w Biedronce, więc będzie do obiadu. Obiadu, kolacji właściwie. I spędzimy sobie miło wieczór. Jeszcze Wam pokażę w kuchni, bo w kuchni jest mega okno. Idę za Piotrkiem. Piotrek, pokaż tu pecik. A to jak klei, mówisz odkleja. Nie pokazuj. Nie pokazywać. Uwierzą. Proszę, jak pięknie. W kuchni też. Widzicie? Gotujecie. Zerkacie. No, to takie duże. Aha.
To było na Tutaj ten, też to można ktoś domek popatrzeć. postawił. Tak, pewnie ładnie mieli dom postawili. A tam jakie bo- fajne balustrada, że pani leży rozrobiona. Nie widzę. Tutaj rekin, A, widzę. statek i pani rozrobiona. No to pani ci się najbardziej podoba. Tak, Rozebrana. Majteczki ma. no. tak, Majteczki ma. Tak, No, topless. ale topless. Topless, Jeszcze tak. dozwolone. Jeszcze dozwolone. Chociaż teraz w Chorwacji to nie wiem. No pięknie, prawda? Prawda? Polecamy jak najbardziej miejscówkę. Świetnie, świetnie jest. Tylko kuchenka chyba coś nam tutaj szwankuje. Nie wiem. Czy już? Idzie jeszcze. Wiecie co, ja wam w ogóle nie pokazałam, co my mamy. Jakie jedzenie. Naprawdę, nakupiliśmy tutaj rogale, jeszcze zostały z Lidla czeskiego. Tu już zjedliśmy. Jakieś takie tymbarki. Kubek. Słonecznik. Piotrek dorwał w Czechach, bo w Polsce nie ma. W Polsce jest tylko ten taki zwykły. Bo ktoś kiedyś pisał, że jest ten ostry w Polsce też, ale my tylko ten znaleźliśmy. Ryż taki preparowany, orzeszki. No trochę tych rzeczy poszło. Apap na ból głowy trochę mnie boli, przyznam. Rogaliki. Batoniki różne takie energetyczne. Popcorn jest, ale to na później. Rodzynki w czekoladzie, bo lubię. No, co tam jeszcze? Znowu orzeszki, full orzeszków i full musli. I tak się powtarza. I te chipsy jabłkowe mnie ciekawią, bo jeszcze nie jedliśmy. Dobra, chyba już. I biedronkowe żarcie. Pamiętacie catering w Sky Tower? Patrzcie, jaki piękny. Przyjechał z nami do Chorwacji. Piękny obiad, prawda? Nie mówcie, że nie można sobie poradzić. Zgadnijcie, ile to kosztowało? 9 zł. Wiedzieliśmy, że późno zajedziemy, ale zależało nam, żeby za Jasnego zajechać, żeby właśnie znaleźć taki apartament. Patrzyłam na bookingu, to tak nic ciekawego. O, tam nawet podlewają trawkę. O, proszę. A jednak tutaj fajnie znaleźliśmy. Teraz będzie pyszne jedzenie. Piotrek, ty powiedz, że to nie tupecik. Przestań, ty mnie nagrywasz i będzie widać, jak odchodzi. Nie zdradzę wam firmy, bo nie mogę reklamować. Nie płacą mi za reklamę, to firmy tupecików wam nie zdradzę. No chyba, że odezwą się do mnie i powiedzą, że dostanę zwrot i zapłacą mi za reklamę. To wam powiem, gdzie ten tupecik można kupić. On ma poczucie humoru. Widzicie, dzisiaj jest taki, za parę dni będzie inny. No. Auto mamy w garażu. Jestem pod wrażeniem. Do smacznego. Dziękuję. Smacznego. Dziękuję. Spróbujmy to, co to. A już tak chłodnie jest, nie? Mhm. Czy jest tylko... Całkiem dobre. O takiej trasie o wiele lepsze niż fason. Pewnie.